Witam serdecznie. Zapraszamy Was na wycieczkę po podkarpackiej części Roztocza, która leży w granicach powiatu lubaczowskiego. To fascynujący i jeszcze niezadeptany region na pograniczu Polski i Ukrainy. W odróżnieniu od nieco skomercjalizowanej i często tłumnie odwiedzanej przez turystów lubelskiej części, tutaj możemy znaleźć prawdziwą oazę spokoju i obcować z dziką naturą, gdyż Roztocze Wschodnie w 60% pokrywają gęste lasy. Region ten słynie z przepięknych drewnianych cerkwi grekokatolickich oraz ukrytych leśnych cmentarzy, które często są jedynymi pozostałościami po dawnych nieistniejących już wsiach. Roztocze Wschodnie przecina też tajemnicza linia Mołotowa oraz liczne malownicze rzeki i potoki. Region ten ma również świetnie przygotowaną infrastrukturę kamperową, rowerową oraz turystyki pieszej. Zapinajcie więc pasy i ruszamy w drogę. Swoją podróż po podkarpackiej części Roztocza zaczynamy od małego, ale bardzo urokliwego miasteczka Narol. Pierwotnie Narol nosił nazwę Florianowo i na pamiątkę tego na rynku miejskim ustawiono kolumnę ze świętym Florianem, patronem strażaków. Jednak w 1648 roku, kiedy wojska Chmielnickiego złupiły i zniszczyły miasteczko, Florianów już nigdy się nie odrodził. Ale ocalała ludność utworzyła nowe miasteczko nieco dalej Naroli i to właśnie stąd wzięła się nazwa Narol. Oprócz kameralnego rynku z centralnie umieszczonym ratuszem, w Narolu znajduje się najpiękniejszy i jedyny udostępniony do zwiedzania pałac na Roztoczu. Pałac wybudowany z hukiem XVIII wieku przez samego hrabiego Feliksa Antoniego Łosia. Sam hrabia życzył sobie, żeby jego rezydencja była siedzibą, że tak powiem, must wszelakich i tak też było za czasów jego życia. Pałac płonął dwukrotnie, pierwszy raz podczas powstania styczniowego, zaś dzieło zniszczenia dokonało się pożarem w roku 1945, kiedy to budynki spłonęły w całości. Okres późniejszy, podobny jak na większości zabytków w Polsce, czyli wprowadziło się tutaj miejscowe gospodarstwo rolne, tworząc sobie w korpusie głównym magazyn na nawozy i zboża. W 1995 roku obiekt został odkupiony i stał się ponownie własnością prywatną. Parę miesięcy temu powołaliśmy do życia Fundację Narol Enterprise, której głównym zadaniem będzie przywrócenie do czasu świetności obiektu, utworzenie tutaj w myśl idei hrabiego Łosia ośrodka kształcenia dla osób starszych, młodzieży. Pałac jest miejscem wielu spotkań artystycznych. Mieścimy tutaj ciekawe wystawy twórców miejscowych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin. Za pałacem ciągnie się kilkukilometrowa Aleja Kasztanowa, która wygląda przepięknie zarówno wiosną, jak i jesienią. Narol to też świetna baza wypadowa do zwiedzania całego Roztocza Południowego. Tutaj początek ma wiele szlaków pieszych i rowerowych. Przebiega tędy również szlak Green Velo. Wybierając się więc w ten rejon Polski, nie zapomnij zabrać ze sobą roweru lub koniecznie wypożycz go na miejscu. W lasach pod Narolem warto też odwiedzić rezerwat Bukowy Las, który wygląda szczególnie pięknie wiosną, kiedy kwitnie czosnek niedźwiedzi, tworząc iście bajkowy krajobraz. Z Narola wyruszamy do Rudy Różanieckiej, gdzie znajdują się gospodarstwa rybackie, w których zawsze można zjeść świeżą rybę. W sezonie letnim działa tu również kąpielisko. W Rudzie Różanieckiej znajduje się pałac Watmanów, w którym obecnie jest dom opieki społecznej. Przez Roztocze Południowe przebiega też potężny pas bunkrów zwanych linią Mołotowa. Jest to pas umocnień mających chronić Związek Radziecki przed atakiem Niemców. Budowa tej linii zaczęła się tuż po zajęciu tych terenów przez Związek Radziecki w 1939 roku, ale nie spełniła do końca swojej roli. Niemcy przeszli tędy jak burza. Obecnie jeden z najciekawszych punktów oporu linii Mołotowa znajduje się na wzgórzu Wielki Dział.
Wzdłuż linii Mołotowa został wyznaczony szlak bunkrów, tak więc możemy zwiedzić te umocnienia zarówno piechotą, jak i przejechać się wzdłuż nich rowerem. Mało osób zdaje sobie sprawę, że na Roztoczu możemy znaleźć również retory. Takie wielkie metalowe zbiorniki służące do wypału węgla drzewnego. Wypał węgla drzewnego kojarzy się raczej wszystkim z Bieszczadami, ale na Roztoczu również trudniono się tym fachem. Ostatnie zachowane retory możemy znaleźć niedaleko wzgórza Wielki Dział. Na przedmieściach Narola znajduje się jedna z kilku wież widokowych na Roztoczu. Rozciąga się stąd przepiękny widok na panoramę chyba prawie całego Roztocza, a przede wszystkim na miasteczko Narol, które znajduje się z tamtej strony, a dosłownie kilometr stąd w Jędrzejówce nad rzeką Tanew znajduje się jedno z darmowych roztoczańskich kamperowisk, gdzie dziś spędzimy noc. Kilkanaście kilometrów stąd są słynne Szumy, a tutaj mamy ciszę i spokój. I cały ten las, naturę, przyrodę dla siebie. Bez tłumów i bez komercji. Można tutaj posłuchać śpiewu ptaków i rechotu żab i naprawdę się zrelaksować. To jest prawdziwa kwintesencja Roztocza. Na rzece Brusieńce znajduje się najwyższy wodospad na Roztoczu Południowym, ale nie jest to wodospad naturalny, a pozostałości dawnego młyna, jakich wiele było w tej okolicy. W wielu miejscach Roztocza Południowego możemy natrafić też na niezwykłe leśne cmentarze z charakterystycznymi kamiennymi krzyżami, które często są już też jedynym świadectwem nieistniejących wsi, które zostały wysiedlone w ramach akcji Wisła. W jednej z takich wsi istniał słynny ośrodek kamieniarski. Kamieniarstwo bruśnieńskie to unikalna tradycja ludowej sztuki kamieniarskiej, która rozwinęła się w rejonie wsi Stare Brusno. Był to jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków kamieniarskich w Polsce, którego działalność sięga co najmniej XVI wieku. Kamienne krzyże i figury rozsiane po roztoczańskich lasach są nie tylko dziełami sztuki, ale także świadectwem historii regionu, jego religijności i tradycji. Stanowią materialny zapis losów społeczności od wielkich wydarzeń jak zniesienie pańszczyzny po indywidualne historie ich fundatorów. Przy cmentarzu zaczyna się też nowa ścieżka dydaktyczna stworzona przez Nadleśnictwo Lubaczów. I dzięki licznym tablicom informacyjnym zapoznamy się również z historią tego terenu oraz lokalną florą i fauną. A jak będziemy mieli szczęście, to może nawet zobaczymy na żywo rysia. Niedaleko cmentarza w Bruśnie Nowym znajduje się też przepięknie odrestaurowana cerkiew z 1828 roku, która służyła miejscowej społeczności do początku XX wieku. Z Brusna udajemy się do Baszni Dolnej, gdzie mieści się Kresowa Osada. To jakby skansen kultury ludowej, w którym odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, warsztaty. Można tutaj własnoręcznie spróbować, jak lepi się na przykład garnki, są pokazy tkactwa, no i przede wszystkim można też spróbować przysmaków lokalnej kuchni, na przykład proziaków. Proziaki to nasze regionalne tutaj danie. Można dodać jajko, soda, troszeczkę soli, cukru, pomieszać, połączyć z mąką i już możemy je wypiekać na blasze żeliwnej, oczywiście najbardziej opalaną drewnem. A dodatki, jak sami Państwo widzicie, ser ze śmietaną, szczypiorkiem, powidła wieloowocowe i masełko z czosnkiem chyba schodzi najbardziej. Nasze polskie i w szczególności wiejskie, bo to na wsi można było szybko pozyskać. Gospodyni przychodziła z pola i szybciutko, żeby nakarmić swoją rodzinę, to właśnie miała to wszystko w zasięgu ręki. W samej osadzie jest też malutkie muzeum, gdzie jest opisana historia wyprawy króla Sobieskiego przez te tereny oraz możemy podziwiać eksponaty z pobliskiej huty kryształowej, gdzie wytwarzano jedne z najlepszych kryształów w Europie. Dziś huta już nie istnieje. Oprócz tego możemy obejrzeć kilka dawnych chat polskich, w których znajduje się oryginalne wyposażenie. I nawet można się przymierzyć do takiego oryginalnego łoża, które pewnie już niejedno dziecko wychowało. Z pociętych, już niepotrzebnych, że tak powiem, ubrań, które nie nadawały się już ani do łatania, kiedyś łatali, czyli doszywali tam różne inne materiały, albo cerowali, to wtedy już nie nadawało się do niczego, więc to wszystko było cięte w takie wąskie
szmatki, paseczki i z tych paseczków właśnie były przekolorowe chodniki. Takie kijki z materiałem przygotowywałam ja, bo to było moje zadanie, żeby można było na warsztat włożyć. I tutaj są u dołu tak zwane narty. To był ten cały splot, który splatał i tu trzeba było przesunąć materiał. Oczywiście dobór materiałów był od tego, jakie kolory ludzie przywieźli. I znowu będzie splot. O, i tak w kółko. W miejscowości Basznia Dolna znajduje się jedyny na Roztoczu skansen kolejowy. Tutaj w dawnym budynku stacji kolejowej urządzono dziś malutkie muzeum prezentujące historię linii kolejowej Jarosław-Sokal. Sokal leży dziś w granicach Ukrainy, tak więc ta linia straciła na znaczeniu, ale możemy się dziś tu przejechać na przykład drezyną po torach, ewentualnie malutką kolejką przez zabytkowy most. W poczekalni stylizowanej na lata 20. możecie znaleźć stare rozkłady, jazdy, mapy historyczne. W sali kinowej zabierzemy Państwa w podróż w czasie. Miłośników świata w miniaturze zapraszamy na makietę kolei. W ogrodzie tuż przy torze stoi autentyczny parowóz wyprodukowany w 1944 roku przez niemiecką firmę. To zapraszamy do odwiedzenia naszej stacji. Na pewno każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie, pozna ciekawą historię tego miejsca, przejedzie się super pociągiem. Niedaleko stacji Basznia, w starej wieży kolejowej, znajduje się jedyne na Roztoczu obserwatorium astronomiczne, które uchodzi za jedno z najlepiej wyposażonych w Polsce. I przy sprzyjającej pogodzie możemy podziwiać tutaj obiekty znajdujące się na niebie lub skorzystać z parku mini doświadczeń astronomicznych. Na wieży znajduje się taras widokowy, skąd możemy podziwiać panoramę okolicy, a jeszcze wyżej w kopule jest teleskop. Większość terenów Roztocza Południowego leży na obszarze strefy przygranicznej. Stąd podróżując po tym rejonie należy mieć ze sobą koniecznie dokument tożsamości, gdyż musimy liczyć się z kontrolami Straży Granicznej. Jeżeli zaś podróżujemy tutaj kamperem bądź chcemy sobie gdzieś urządzić biwak, tak też pamiętajmy, aby nasz nocleg zgłosić do właściwego oddziału Straży Granicznej, abyśmy nie byli w nocy budzeni niepotrzebnie przez sympatycznych panów pograniczników, a dzięki takiemu zgłoszeniu unikniemy nocnych wizyt i nikt nie będzie nas niepokoił. W powiecie lubaczowskim zadbano o turystykę przyjazną dla kamperów, przyczep kempingowych i stworzono kilka takich punktów, w których możemy przenocować, uzupełnić braki prądu, wody, zrzucić nieczystości, a nawet wziąć prysznic, skorzystać z toalety, zrobić pranie, czy nawet ugotować sobie obiad, gdyż mamy w niektórych tych punktach dostępne kuchnie. Zaparkować na noc możemy tutaj zupełnie za darmo, a za skorzystanie z tych wszystkich usług zapłacimy symboliczne kwoty. Kolejnym miasteczkiem na roztoczańskim szlaku jest Choryniec-Zdrój. To największy ośrodek turystyczny Roztocza Wschodniego i jedno z najbardziej renomowanych polskich uzdrowisk. Lecznicze właściwości tych wód były znane już od dawna, jednak dopiero na przełomie XIX i XX wieku książę Aleksander Poniński stworzył tutaj uzdrowisko. W Choryńcu przede wszystkim warto odwiedzić park zdrojowy, gdzie znajduje się pijalnia wód. W mieście znajduje się też nowo wybudowana dzielnica uzdrowiskowa, w której oprócz sanatoriów, gdzie leczy się różne schorzenia, jest długi deptak, tężnie oraz bardzo wysoka wieża widokowa, z której możemy zobaczyć nawet Ukrainę. W 1969 roku w dawnym Pałacu Ponińskich utworzono pierwsze sanatorium Metalowiec, które obecnie nazywa się Bajka. Warto więc zajść do Pałacu Ponińskich, pospacerować po dawnych alejach parkowych i pogłaskać miejscowe koty. Swoją podróż po Roztoczu kończymy w Radróżu. Znajduje się tutaj przepiękna drewniana cerkiew z 1583 roku i jest to jedyny budynek na Roztoczu wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cerkiew otoczona jest kamiennym murem, a obok znajduje się wysoka dzwonnica oraz biały budynek kostnicy. Cerkiew dzięki swym niesamowitym walorom stała się również tłem Sejmiku Szlacheckiego w popularnym polskim serialu 1670. W tym miejscu kończy się polska część Roztocza, a dalej za cerkwią jest już tylko Ukraina.
My zwiedziliśmy ten region kamperem, ale ty możesz wybrać się tutaj zwykłym autem, pociągiem, rowerem lub na piechotę. Do zobaczenia gdzieś na szlakach. Cześć!